się ma albo się nie ma. Znajdujemy się na Trade Show Sonika, gdzie zaprezentowano nam nowości na nadchodzący 2024 rok. Nowości oczywiście w asortymencie wędkarskim, sporo ciekawostek, między innymi w namiotach AXS, do których właśnie Was serdecznie zapraszam, żebyśmy obejrzeli, jakie udoskonalenia wprowadziła firma Sonik w tych chyba jednych z najbardziej popularnych namiotów tej marki. Nie mogliśmy sobie lepszej pogody na prezentację tych nowości wymarzyć. Delikatne słoneczko i wiaterek nas tutaj muska, ale nie o pogodzie dzisiaj będziemy rozmawiali, a o nowościach. Tak jak Wam powiedziałem, stoję przy namiocie Sonik AXS V2, bo tak nazywa się ulepszona wersja. I co najistotniejsze, producent zmienił w obydwu, zarówno w wersji mniejszej, jak i większej, głowicę. Jest ona teraz metalowa, mocna, na pewno nie ulegnie żadnemu wyrobieniu się czy zniszczeniu. Także to doskonałe ulepszenie na pewno wpłynie na jakość i trwałość tych namiotów. Lecimy po kolei. Zaczęliśmy od zewnątrz i od głowicy. Drugim udoskonaleniem jest wprowadzenie do mniejszej wersji rozpórki. Sprawia to, że materiał tutaj w tej górnej części jest napięty jak nie powiem co i dzięki temu z pewnością nie będzie się tutaj gromadzić woda podczas opadów. Coś, co natychmiast rzuca się w oczy tym, którzy mieli już do czynienia z namiotami Sonik AXS, to udoskonalony materiał. Najlepiej będzie, gdy zajrzymy sobie za chwilkę tutaj do środka i zobaczymy, że materiał został dodatkowo ogumowany z wewnątrz, przez co wpada tutaj mniej światła. Na pewno wpłynie to na komfort podczas gorących, słonecznych dni w dwojaki sposób. Po pierwsze, na pewno nie będzie tutaj aż tak przedostawało się słońce, przez co w namiocie będzie odczuwalnie chłodniej, ale przede wszystkim nie będzie nas to słońce tak wcześnie budziło o świcie. Mam nadzieję, że mnie widzicie, bo operator mi tutaj zwraca uwagę, że gubi się ostrość. To pewnie dlatego, że tu jest po prostu zwyczajniej bardziej ciemno. To jest ta zmiana w materiale, o której mówiłem, ale chciałem przejść płynnie do kolejnej innowacji. To nowość wprowadzona właśnie w namiotach AXS, a mianowicie te tylne okna, zarówno wewnętrzna warstwa z moskitiery, jak i zewnętrzna warstwa z materiału jest odpinana od wewnątrz, przepraszam, właśnie, bo to jest istotna różnica, czyli w momencie, kiedy nam po prostu pada deszcz albo nie chce nam się zwyczajnie ruszać z łóżka, to możemy zasunąć ze sobą okno od środka. Dobra, zostawimy je otwarte, żeby było więcej światła, jak będziemy teraz mówili o podłodze, nie? Jeżeli wciąż oglądacie ten film, to oznacza tylko jedno, że interesuje Was, co jeszcze firma wprowadziła w udoskonaleniach w namiocie Sonik AXS. No i jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo nie do końca jestem pewien, czy jakikolwiek inny namiot oferuje możliwość odpinania i przypinania podłogi zarówno na zamek, jak i na klipsy. Czyli jest tutaj pełna dowolność. Jeżeli jesteście tymi karpiarzami, którzy szybko chcą przytwierdzić podłogę do całości namiotu, to macie do dyspozycji klipsy. Natomiast jeżeli chcecie mieć święty spokój od jakichkolwiek gryzoni, to wtedy możecie sobie tą podłogę przypiąć na zamek. Karpiarze dzielą się na dwie kategorie. Na tych, którzy są takimi lekkimi brudaskami i na tych, którzy lubią w namiocie porządek. I z pewnością Sonik AXS, zarówno w dużej wersji, jak i w małej, jest dla tych drugich. Oczywiście dla tych pierwszych też, no po prostu nie będziecie tak często korzystali z opcji, jaką jest wycieraczka. W te zasiadki, w których jest bardziej deszczowo i błotniście, możecie sobie odsunąć wycieraczkę, wejść do namiotu, nie ściągając w nim butów, dzięki czemu po prostu tu nie nabrudzicie. Powiedzieliśmy o wszystkich zmianach, które wprowadzone są zarówno w małym, jak i dużym Soniku AXS V2. To teraz chodźmy jeszcze na moment do dużego, bo tutaj jest jedna mała zmiana, mała albo raczej duża, którą można tylko spotkać w tym większym namiocie, a mianowicie sypialnia. Jak Wam wcześniej wspomniałem, podłoga jest taka antygryzoniowa, jeśli można to w ten sposób ująć, czyli mamy możliwość zapinania ją na klipsy, ale i również na zamek, czyli odizolujemy się od tych małych szkodników, ale jeszcze możemy to dodatkowo spotęgować, wpinając do środka kapsułę. Kapsuła, która chroni nas już wtedy przed każdym rodzajem
zewnętrznych intruzów, zarówno tych większych, jak i mniejszych. I ta dostępna jest tylko i wyłącznie w wersji XL, natomiast zarówno w XL, jak i w wersji zwykłej Sonic AXS ma opcjonalnie Skull Cap, czyli taki daszek, który niweluje skraplanie się pary w te właśnie takie sierpniowe czy wrześniowe, jak teraz nagrywamy dni, bądź też izoluje nas od słońca, a w te chłodniejsze możecie sobie również dokupić opcjonalnie narzutę, zarówno do mniejszego, jak i do większego AXS-a. Jak widać, mnóstwo udoskonaleń, które wprowadziła firma Sonic w namiotach AXS w wersji mniejszej i większej, wpłynie na pewno pozytywnie na proces decyzyjny karpiarzy, którzy poszukują takiej małej, kompaktowej, szybko rozkładającej się jedynki lub takiej powiększonej jedynki na dłuższe zasiadki. Trzeba przyznać również, że namioty z mechanizmem typu pająk stają się coraz bardziej popularne i powoli dominują rynek namiotów i tutaj firma Sonic chce również kawałek tego tortu uszczknąć. Z czystym sumieniem możemy podkreślić, że wszystkie te udoskonalenia na pewno wpłyną pozytywnie i spotkają się z większym jeszcze zainteresowaniem namiotów tej marki. Także zachęcamy Was do tego, żebyście zapoznali się z całym opisem szczegółowym, który dostępny jest na naszej stronie www.rockworld.pl i zapraszamy do zakupów. A po więcej skontaktujcie się z nami na naszych mediach społecznościowych bądź na infolinii. Siema albo się nie ma.